Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Haciński i oprowadzę Państwa po platformie FitCube. Platformę tworzymy na subdomenach dla firm. Subdomena składa się z nazwy firmy, a po kropce z nazwy fitcube.com. Pierwsze logowanie wykonuje zawsze administrator. To on kierowany jest do ekranu głównego, na którym dostępne ma dwa rodzaje menu. Pierwsze menu to jest menu prywatne, w którym na początku ustawia swój profil. Drugi menu firmowe, w którym ustawia profil firmowy. Profil firmowy ustawiany jest razem z nami na spotkaniu wdrożeniowym. Wdrożenie platformy do firmy nie zajmuje dużo czasu. Jest to mniej więcej 15 minut pracy po naszej stronie i około 15 do 20 minut pracy wraz z pracodawcą na spotkaniu online'owym. Oczywiście są też firmy, które dokonują tego wdrożenia samodzielnie. Możecie Państwo na ekranie zarządzania ustawić te typy aktywności, które chcecie premiować. Oczywiście polecamy, żeby to były wszystkie typy aktywności, żeby nie ograniczać się do różnych dyscyplin sportowych. Jednak jeśli macie Państwo swoje wymagania, możecie Państwo zaznaczyć na przykład premiowanie aktywności tylko z mapą GPS. Kolejnym krokiem jest dodanie działów. Strukturę działów dodajemy po to, abyście mogli Państwo korzystać z każdej funkcjonalności, takich jak rywalizacje międzyteamowe. Następnie dodajecie Państwo użytkowników. Jest to bardzo prosta kwestia, która polega na hurtowym przeklejeniu bazy mailingowej, np. z Excela. Automatycznie po przeklejeniu i kliknięciu dalej, każdy pracownik dostaje wiadomość na swój adres mailowy, a w tej wiadomości ma informację, co to jest, po co to jest i co będzie mógł to robić, albo jak ma pytanie, w jakie miejsce ma się odezwać. Po wszystkim możecie Państwo zweryfikować taryfy, czyli w jaki sposób z nami współpracujecie. Jest to głównie funkcjonalność, którą będzie weryfikowała prawdopodobnie osoba, która przyjdzie i będzie zarządzała FitCube po poprzedniej osobie. Następnie możecie Państwo zarządzać punktami, mianowicie jest to włączanie naszego wewnętrznego systemu kafeteryjnego. W FitCube za spalone kalorie punktujemy pracowników, Państwo zaś możecie wycenić wartość punktową. Możecie również włączyć jeden albo wszystkie elementy kafeteryjne, takie jak kody rabatowe, takie jak realne spieniężenie uzbieranych punktów albo przekazywanie je na fundację. Macie Państwo również możliwość określenia miesięcznego budżetu w całej firmie albo na jednego pracownika. Jeśli to wszystko jest zrobione, tak naprawdę konto jest gotowe do wykorzystania. I załóżmy, że jesteśmy tym pracownikiem, który właśnie dostał maila z informacją o FitCube i kliknął w link do rejestracji profilu. Automatycznie po kliknięciu w link przekierowany jest do ustawień profilu, w którym uzupełnia sobie dane takie jak imię, nazwisko, wybiera płeć, dodaje datę urodzenia, może ją upublicznić, dodaje stanowisko, na którym pracuje, język polski czy angielski, w którym chciałby, żeby platforma była, dodaje wzrost i wagę tylko dla jego wiadomości dla naszych algorytmów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na rzecz Państwa firmy. Każdy pracownik ma dostępnego wirtualnego trenera, który oprowadzi go po platformie i powie, w jaki sposób korzystać z funkcjonalności, żeby one były jak najlepiej wykorzystane. Oczywiście wirtualnego trenera można ukryć, nie będzie on widoczny dla pracownika. Wirtualny trener przekieruje pracownika na drugim etapie do integracji. FitCube jest jedynym w swoim rodzaju marketplace'em, który łączy się z większością narzędzi, które prawdopodobnie pracownicy już znają. Jest to cała masa rozwiązań takich jak Google Fit, Runkeeper, TomTop i wiele innych, z których pobieramy aktywności sportowe użytkowników i obieramy je w rankingi, statystyki, punktacje. Połączenie polega na kliknięciu w Zintegruj, później akceptuję i tak naprawdę konto jest gotowe. Pracownik po zakończeniu treningów danej aplikacji wyśle automatycznie trening do naszej platformy. Każdy pracownik może również zarządzać powiadomieniami albo swoją prywatnością. Jeśli już te dane zostaną uzupełnione, konto jest gotowe do wykorzystania, możemy przejść do ekranu głównego. Na ekranie głównym pracownicy widzą wszystko to, co dzieje się w firmie, co jest publiczne. Takie rzeczy jak wydarzenia, jak rankingi, jak posty, linki do YouTube'ów, galerie zdjęć i aktywności sportowe swoich kolegów z pracy. Przykładem jest Krystian Krzywda, który ćwiczył na siłowni, aktywność pobrana z Runkeepera. Widać jej parametry. Każdy pracownik może to skomentować, polubić, może udostępnić swoją aktywność na social media zewnętrznych, jednak jeśli zrobi to na przykład na Facebooku, będzie widoczna tylko jego aktywność, nikt nie zobaczy Państwa kontentu firmowego. Po prawej stronie na ekranie każdy ma skróty ze swoich aktywności, liczbę kroków, którą wykonał w danym dniu czy tygodniu, swoją ostatnią aktywność, wykresy aktywności z całego tygodnia, swoje rekordy, które cały czas pobija i FitCube będzie go o tym informowało i też wynagradzało różnymi odznakami, rywalizacje, w których aktualnie bierze udział lub do nich ma zaproszenia, wydarzenia albo nadchodzące urodziny swoich kolegów z pracy, aby składać im życzenia,
Cele i postanowienia. Zaraz będę pokazywał to w menu prywatnym. Cele są to odznaki, które wynagradzają pracowników za różne osiągnięcia w aktywnościach sportowych. Postanowienia wpisuję ręcznie, przypomina o nich cały czas pasek asystenta. Każdy pracownik też może zobaczyć te top najaktywniejszych osób w danym miesiącu w firmie. I teraz przechodząc płynnie do skrótów, każdy pracownik z ekranu głównego może dodać post. Post przypomina dodawanie postów na najbardziej znanym serwisie społecznościowym, takim jak Facebook. Posty może dodawać jako pracownik, chyba że mamy też funkcjonalność administratora, możemy dodawać to wtedy pod firmą. Dlatego też FitCube wykorzystywany jest jako wewnętrzny serwis komunikacyjny u pracodawców. Można dodawać również aktywności ręcznie. To jest głównie funkcjonalność dla zapominalskich, którzy byli gdzieś uprawiać jakąś dyscyplinę sportową, jednak zapomnieli włączyć aplikacji zewnętrznej. Mogą dodać tą dyscyplinę sportową, dodać jej parametry, które znają albo ich nie znają i dodać na tablicę. Jednak aktywność dodana ręcznie nie jest punktowana. Punktujemy tylko te, które są dodawane przez aplikacje zewnętrzne, czyli są monitorowane głównie GPS-em. Każdy pracownik ma dostępne swoje menu prywatne, w którym ma swój profil. Tak samo możemy wejść na profil kolegów z pracy. W profilu znajduje się wiele informacji, które publicznie pracownik pokazuje innym, takich jak jego ostatni tydzień albo miesiąc aktywności, a tam parametry, które spełniał w różnych dyscyplinach sportowych. Widać jego historię aktywności sportowej, czy był na siłowni, czy pływał, czy może dawał post albo brał udział w rywalizacjach. Jeśli przez aplikacje zewnętrzne zrobimy sobie zdjęcie, zostanie ono pobrane do aplikacji i obrane też w content socialowy. Po lewej stronie każdy pracownik widzi, za jaką aktywność dostał punkty, a za jaką aktywność na przykład nie dostał, ponieważ na przykład nie miała ona wystarczającej ilości czasu spędzonego na konkretnej dyscyplinie sportowej. W profilu po prawej stronie każdy pracownik dostaje różne odznaczenia za różne aktywności sportowe. No i widać oczywiście jego wykresy, jeśli chodzi o parametry aktywności fizycznej. Następnym featurem są rywalizacje. Jest to podstawa aplikacji. FitCube jest aplikacją gamifikacyjną. Przykładem rywalizacji w naszej firmie jest ostatnia rywalizacja, w której brało udział 5 osób. Celem rywalizacji było spalić jak najwięcej kalorii w konkretnych dyscyplinach sportowych. Był określony typ rywalizacji i opis rywalizacji. W rywalizacjach pracodawcy i pracownicy mogą dawać nagrody. Nie jest to obligatoryjne, jednak jeśli ona jest dodana, w tym miejscu jest widoczna dla pracowników. Widać też faworytów danej rywalizacji. Jest też dostępne miejsce na dyskusję, także pracownicy mogą wymieniać się komentarzami, oznaczać się, dodawać zdjęcia. U nas, jak widać, w rywalizacji dostępna była nagroda w postaci wina. Widać też aktywności, jakie zostały brane pod uwagę do tej rywalizacji sportowej. Rywalizację może tworzyć każdy, nieważne czy to będzie pracownik, czy to będzie administrator, panel rywalizacji dostępny jest do wszystkich. Jeśli ktoś nie ma czasu, rywalizację może oddawać z szablonu. Mamy ich stworzonych wiele, każda firma może też stworzyć własne. Proponujemy od razu najbliższy tydzień albo miesiąc. Z tego poziomu możemy zaprosić wszystkich pracowników w firmie. I tak naprawdę to gotowe. Teraz możecie Państwo edytować rywalizację, ustawiać czy będzie publiczna, czy będzie prywatna, a może międzyteamowa. Możecie Państwo zapraszać osoby, które nie aktywowały konta. Możecie Państwo wybierać typy aktywności, które będą dostępne w danej rywalizacji, parametry, poprzez które będzie rywalizacja wykonywana, wartości, czy mają dotrzeć do jakiegoś pułapu, czy może osoba, która ma najwięcej. Od kiedy do kiedy będzie rywalizacja, można ją zapisać do szablonu, co już powiedziałem wcześniej, i dodawać ewentualnie nagrody. Jeśli jesteście Państwo administratorem firmy, rywalizacja może być dodana pod marką pracodawcy. Oprócz rywalizacji przenosimy do platformy też to, co najczęściej dzieje się w firmach poprzez maile, jest po prostu stacjonarne, czyli na przykład pracownicy umawiają się na konkretnych orlikach na piłkę nożną, wychodzą na biegi miejskie, pracodawcy tworzą eventy w postaci integracji albo właśnie wyjścia na różne biegi miejskie. Tak naprawdę jest to miejsce na wszelkiego rodzaju eventy, czyli pracownicy przyzwyczajają się, że jeśli chcą zobaczyć, co będzie się działo w kolejnych miesiącach w firmie, muszą zajrzeć do FitCube właśnie do tej zakładki. Przykładem jest bieg, który mamy zorganizowany dopiero za jakiś czas. Bieg, który będzie miał miejsce w Łodzi, jak widać dopiero 96 dni jeszcze musimy poczekać, zanim on będzie miał miejsce. Każdy pracownik może wejść, zobaczyć, jaka jest agenda wydarzenia, gdzie ona pojawi się na mapie, czyli gdzie mają się zjawić na start. Można dodać je do kalendarza Google albo Outlooka.
Ma też miejsce na dyskusję, także pracodawca na przykład zapraszający pracowników do biegu miejskiego może weryfikować, jakie rozmiary koszulek pracownicy chcą otrzymać, później robić z tego fotorelacje i zbierać komentarze albo opinie od pracowników odnośnie wydarzenia. Oprócz wydarzeń, w menu prywatnym pracownicy mają dostępne osiągnięcia i postanowienia. Jest to system odznaczania pracowników za różne aktywności sportowe. Automatycznie wykryjemy, gdy pracownik stworzy to, co mamy zaszyte w algorytmach i dostanie za to odznakę i kilka symbolicznych punktów do swojego profilu. Ma dostępne też postanowienia, które wyglądają trywialnie na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę są wykorzystywane. Pracownik ręcznie wpisuje to, co sobie chce postanowić, a pasek asystenta notorycznie będzie mu o tym przypominał. Oprócz postanowień, każdy pracownik może sprawdzić swoje statystyki. Jest to szereg różnych ciekawych danych od jego aktywności, które może przesortować przez różne parametry, tygodniowo, miesięcznie albo rocznie i ponakładać na siebie np. niektóre dyscypliny sportowe. Oprócz tego może porównać się do średniej firmowej. Jest to element gamifikacyjny, który bardzo mobilizuje tych, którzy po prostu nie lubią być gdzieś na końcu. Można sprawdzić, w jaki sposób wyglądamy my na tle firmy. No i to, co jest elementem mocno angażujących pracowników, to nasza kafeteria internetowa, dlatego polecamy pracodawcom włączyć przynajmniej 2 z 3 elementów, aby móc angażować pracowników. Pierwszy element są to kupony. Kafeteria budowana jest pod pracodawców. Działa to w ten sposób, że pracownik ma pewną ilość punktów, które są wyceniane przez pracodawcę i widzi, żeby na przykład kupić sobie bilet do Multikina, musi mieć 2400 punktów. Wtedy, gdy już ma uzbierane, czy przez telefon, czy z platformy internetowej, może wygenerować kupon, który pokazuje w kinie i dzięki temu jest za darmo wpuszczony na seans filmowy. Oprócz kafeterii kuponowej mamy drugą formę, czyli realne spieniężenie punktów. Jest to, można powiedzieć, postać zwykłego formularza, który pokazuje pracownikowi minimalny pułap punktów, który musi uzbierać do wymiany, ile w tej chwili może wymienić. Na zasadzie formularza wysyła informację do administratora: słuchaj, uzbierałem 200 zł, chciałbym, żebyś mi to spieniężył. Pracodawca albo akceptuje, albo nie, ale jeśli akceptuje, też ustala dowolny dla niego i wygodny moment na przekazanie pieniędzy temu pracownikowi. Oprócz realizacji punktowej, złotówkowej punktów, mamy też fundację. Chcemy rozwijać CSR w firmach i pomagamy w tym w bardzo zautomatyzowany sposób. Standardowo współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną i Fundacją Kamyk, jednak dajemy też miejsce pracodawcom na zaproponowanie własnej fundacji albo własnego celu. Może to proponować i pracownik, i pracodawca. Działa to też na zasadzie prostego formularza. Mamy specjalne wygenerowane numery kont dla naszej firmy i pracownik też może zgłosić chęć wymiany punktów do administratora, który w dowolnym momencie przekazuje pieniądze na daną fundację. Każdy pracownik ma też dostęp do menu firmowego. Jeśli nie jest administratorem, nie widzi oczywiście zakładki zarządzaj. Widzi wszystkie rywalizacje publiczne, jakie są w tej chwili w firmie. Jest to bardzo ciekawa opcja dla introwertyków, którzy najpierw muszą poobserwować, żeby później wziąć udział w tych rywalizacjach. Widzi również wydarzenia, czyli wszystkie eventy, jakie będą miały miejsce w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Widzi rankingi, może tutaj porównywać się do innych. Widzi top ten miesiąca, top ten tygodnia, top 20 w firmie, rankingi najpopularniejszych aktywności sportowych, co jest bardzo ciekawą informacją dla firm, które tworzą różne integracje stacjonarne, w którym kierunku pójść, żeby pracownicy byli zadowoleni, no i widać te najbardziej aktywne działy w firmie. Każdy pracodawca też może wygenerować szereg fajnych statystyk odnośnie aktywności sportowych w danym okresie czasu przez wszystkich jego pracowników. Jest to średnia wszystkich aktywności sportowych, to oczywiście może też na siebie ponakładać. Oprócz tego jest trochę takie miejsce Poznajmy się, czyli lista użytkowników, która bardzo ciekawa jest dla pracodawców, którzy zatrudniają w różnych lokalizacjach. Można przesortować pracowników poprzez imię, nazwisko, punkty, dział czy stanowisko, sprawdzić, kto jest w firmie dostępny, jakie dyscypliny sportowe uprawia, z jakiego jest działu, jakie ma stanowisko. Przykładem jest ciekawy profil Szymona u nas w firmie, który w ostatnim czasie zdobył sportowca miesiąca. FitCube co miesiąc wyłania sportowca miesiąca, prezentując go na tablicy. Zmienia się też profil tej osoby z taką kolorową obwolutą. Jeśli miesiąc do miesiąca zdobywa kolejne etapy, dostaje gwiazdki wokół swojego zdjęcia. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, na profilu też są widoczne wszystkie sportowe aktywności użytkowników.
FitCube posiada własną wyszukiwarkę, która wyszuka wszystko, co będzie dostępne w platformie, oraz wewnętrzny system powiadomień, który, tak jak na Facebooku, pokazuje wszystkie informacje o tym, co jest z nami związane. Administrator też może dostawać informacje, jeśli ktoś z zewnątrz będzie próbował się do konta, żeby zweryfikować, czy jest to pracownik jego firmy. Cała platforma dostępna jest w wersji webowej, która będzie cały czas rozwijała się również funkcjonalnie, ale też posiada wersję mobilną, aplikację Android i responsywną wersję iOS-ową. Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu i w razie pytań zapraszamy. Pozdrawiam.